każdym razie ja miałem tę świadomość, z końca powodu, ale uważałem się za Polaka, chociaż oczywiście to nie było proste. To znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, żebym się spotykał z jakimiś bardzo agresywnymi zachowaniami, ale tak powiem, antysemityzm był, tak powiem, czymś codziennym, nawet jeżeli nie był czymś bardzo dotkliwym, to przynajmniej upokarzający był. To z tym w takich drobnych uwagach, docinkach, prawda, tego. Pamiętam zawsze dla mnie takim ważnym i bolesnym dniem był pierwszy dzień szkoły, dlatego że nauczycielka odczytywała nazwiska uczniów i tam trzeba było wypełnić odpowiednie rubryki. I tam pamiętam, że było między innymi dwa pytania. Jedno dotyczyło obywatelstwa, drugie narodowości. Otóż w polsku istnieje to odróżnienie, można powiedzieć, na wschód od Niemiec, którego nie ma ani we Francji, gdzie obywatelstwo i narodowość to jest to samo. To znaczy, w związku z tym, że ja mam drugie obywatelstwo poza polskim, ja mam również francuski po 20 prawie latach emigracji, to ja jestem dla Francuzów, ja jestem Francuzem i nawet mam przyjaciół bliskich, bardzo taki wybitna postać. Jak ja mówię wy Francuzi, to jego to irytuje, on mówi nie mów wy Francuzi, ty też jesteś Francuzem. I on nie mówi tego żartując, prawda. To jest inne postrzeganie. Oczywiście to nie wyklucza, że we Francji jest również rasizm i to nie jest tak, że się wszystkich traktuje jednakowo, ale w każdym razie. Ale natomiast w Polsce jest to odróżnienie. Otóż jak ja mówiłem pytanie na obywatelstwo, mówiłem polskie, to było naturalne, ale jak ja mówiłem narodowość polska, to wywoływały czasami śmiechy, tak powiem, uczniów. Oni wiedzieli, że to nie jest prawda z ich punktu widzenia. To znaczy, że po prostu to zresztą nie musiało być antysemickie, tylko po prostu problem percepcji. To znaczy, że ja byłem definiowany w taką świadomości jako Żyd negatywnie, albo też nie negatywnie, po prostu jako opisowy, jako fakt natury, po prostu tego się nie zmienia, prawda?